ochroniarze i ochrona fizyczna to są ci ludzie od szlabanów. I RODO, tak, to są klauzulki, procedurki, natomiast to wszystko musi ze sobą zacząć rozmawiać i grać. Że jeżeli chcemy supermenów, To trzeba też zapłacić za to supermenów. trzeba zapłacić za supermena. Wymyśliliśmy sobie to, że będziemy mieli numerowane kamizelki z napisem na plecach. No i było wielkie oburzenie wśród pracowników. On musi zrobić raz, dwa, trzy, cztery, 5, 55, 60 i teraz masz taki sposób postępowania, a ty się gubisz przy pierwszej dziesiątce. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie ze studia TME. Nazywam się Marcin Gacki, jestem inspektorem ochrony danych i dzisiaj porozmawiamy na temat bezpieczeństwa fizycznego ogólnie rozumianego. Ze mną jest Marcin Pawelski. Cześć, Marcin Pawelski, Security Manager z paroletnim doświadczeniem od pracownika ochrony do miejsca, w którym w tym momencie jestem. A poza tym jeszcze parę innych udało się zrobić aktywności pobocznych, między innymi ochronę danych osobowych. Jestem audytorem 2 systemów ISO 28000 i systemu TAPA, więc postaram się najlepiej odpowiedzieć na Twoje pytania, jak tylko mogę. Jasne. Tematem dzisiejszego spotkania jest między rampą a serwerownią, czyli bezpieczeństwo w centrum logistycznym i nie tylko, bo tutaj bazując na Twojej wiedzy i Twoim doświadczeniu rozwiniemy sobie troszeczkę ten temat. Taką tezę chciałbym postawić na samym początku. Mówiłeś, że również zrobiłeś pewne kroki, aby rozpoznać bezpieczeństwo danych osobowych, bezpieczeństwo informacji. Istnieje takie przekonanie, że RODO to jakieś klauzulki, to jakieś informacje na stronie i nic się z tym nie dzieje, a ochroniarze i ochrona fizyczna to są ci ludzie od szlabanów. Jak postrzegasz tą wiedzę, to postrzeganie ogólne? Tutaj trzeba powiedzieć, że tak i nie. Tak, bo pracownicy ochrony, służba ochrony, jak zwał, tak zwał, to są osoby, które są na pierwszej linii frontu. Są wizytówką każdej firmy, czy to w postaci pani na recepcji, czy to w postaci człowieka, który jest na bramie wjazdowej, czy to w postaci wejścia na posterunku jakimś głównym. I RODO, tak, to są klauzulki, procedurki, natomiast to wszystko musi ze sobą zacząć rozmawiać i grać. Czyli musimy stworzyć jeden wydolny system bezpieczeństwa, który będzie składał się z pana na bramie. Mam nadzieję, że porozmawiamy, rozwiniemy ten temat dalej. Od procedur związanych z ogólno pojętym bezpieczeństwem, tym fizycznym, tym informacyjnym, tym prawnym, wszystkimi politykami związanymi z tym, jak mamy się zachowywać w pewnych realiach, ale też z wszystkimi innymi aspektami bezpieczeństwa bezpośrednio związanego z informacjami. Dokładnie, bo bezpieczeństwo informacji to ma takie 4 główne składowe. Nie wiem, czy podzielasz to zdanie. Pierwszą główną składową jest bezpieczeństwo teleinformatyczne i wszystko to, co się dzieje w systemach informatycznych. Następnie mamy bezpieczeństwo formalno-prawne, prawne. Jest bezpieczeństwo fizyczne jako kolejna gałąź i bezpieczeństwo takie organizacyjno-osobowe. To już zostało zdefiniowane i przewija się gdzieś w ISO 27000. Jak bezpieczeństwo fizyczne wpływa na utrzymywanie bezpieczeństwa tego informacji? Odpowiem Ci tak jak Ty mi. Bardzo prosto. Bo jak pan ochroniarz wpuści Ci pana z pendrive'em albo z jakimś innym jammerem czy czymkolwiek innym, które będzie wielkości mniejszej niż pendrive, podepnie Ci pod Twoją sieć i będzie węszył w niej,
to jakbyś miał najlepsze zabezpieczenia, to i tak w pewnym momencie jakaś tam część tych informacji zostanie poddana inwigilacji, tak bym to ładnie określił. Z drugiej strony, jeżeli nie będziesz miał polityki bezpieczeństwa haseł i będą się zmieniali pracownicy i podawali sobie, to też jeden może zalogować się, coś kliknąć i już jest I też problem. to nie będzie działało. Tak, już jest problem. Jeżeli, że tak powiem, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo prawne, no to też można podać jeden prosty przykład. Jeżeli będziesz miał źle napisane umowy, niezabezpieczające Ciebie jako firmę, to prędzej czy później prosimy się o jakiś problem, nie? Więc musimy to trzymać jakby w jednym kotle. Dokładnie i to też potwierdza pewną tezę, że właśnie to bezpieczeństwo fizyczne jest częścią całej organizacji. Ono musi się wpisywać niejako w istotę i organizm całej firmy, dlatego żeby właśnie wspierać w swojej części inne działy, tak? Czyli krótko mówiąc, musimy dbać o bezpieczeństwo fizyczne, w tym momencie jak o nie dbać. Wróćmy do tego, co powiedziałeś wcześniej, pan na bramie. Zacznijmy, tak. Tak. Pan na bramie to jest pracownik Twojej firmy, mojej firmy i każdej innej firmy. I teraz, tak jak my sobie wykreujemy, my w sensie firma, wykreujemy to bezpieczeństwo, to tak ono będzie funkcjonować. Jeżeli będziemy mieli awareness, czyli świadomość tego, że to nie jest takie do końca proste w dzisiejszych czasach i sytuacji geopolitycznej, w szeroko pojętych wojnach hybrydowych, które są bardzo poważne w dzisiejszych czasach, i damy to kierownikowi BHP. Albo damy to... Nie umniejszając roli oczywiście. Właśnie nie chcę umniejszać roli, właśnie chcę powiedzieć to, że osoba, która zajmuje się bezpieczeństwem i higieną pracy, podlega pod ustawę, to już w ogóle, ale jest tak obłożona pracą, że dając mu na przykład bezpieczeństwo fizyczne, może nie dowieść któregoś z tematów, a dzieje się to bardzo często. Jeżeli mamy kierownika IT i damy mu bezpieczeństwo fizyczne, to uważam, że może nie dowieść pewnych tematów albo nie mieć pełnego oglądu na sytuację. I oczywiście zdarzają się wysokiej klasy specjaliści, którzy spełniają się w podwójnej roli. Natomiast osobiście uważam, że osoba odpowiedzialna w firmie za bezpieczeństwo, nazwijmy to fizyczne, aczkolwiek nie spłycałbym tego tematu tylko do bezpieczeństwa fizycznego. Na pewno do tego wrócimy. To jest osoba, która musi być dedykowana i uważam, że bezpośrednio pod GM-em, właścicielem, osobą, która ma władczość sprawczą, ponieważ bezpieczeństwo to jest koszt. I teraz ten koszt uważam, że jest nie do końca produkcyjny, aczkolwiek mówię jako security managerowie czy kierownicy bezpieczeństwa, potrafić sprzedać bezpieczeństwo wewnątrz organizacji, żeby to była wartość dodana do naszych biznesów, a nie koszt. I teraz pierwszy aspekt to jest GM, właściciel, który musi mieć świadomość, tą świadomość zatrudnienia odpowiedniego specjalisty. Ten specjalista musi mieć świadomość, jak chce to skreować i dawać dobry feedback właścicielowi. Następnie mamy cały ten aspekt poniżej, który jest kluczowy w tej sytuacji, czyli to, jak my chcemy skreować bezpieczeństwo w firmie. Czy to ma być wewnętrzna służba ochrony, czy to ma być kontrakt z firmą ochrony, czy to ma być wewnętrzni specjaliści
jako specjaliści do spraw bezpieczeństwa, specjaliści do spraw ochrony, którzy będą panować nad tym, co się dzieje w firmie. Oczywiście bez może nie tyle umiejętności, co wszystkich pozwoleń wynikających z ustawy. I teraz skupiłbym się nad tym, co jest najbardziej popularne, czyli umowie. Mamy umowę podpisaną z firmą ochrony. Pan od szlabanu. Tak. I teraz ta umowa musi być dobrze skreowana. Ta umowa musi być na tyle skreowana, żebyśmy wiedzieli co, jak, za ile, w jaki sposób, jakie środki mamy do dyspozycji, żeby skreować system bezpieczeństwa. I musimy to, co mówię zawsze, dobre warunki brzegowe do umowy, specyfikacja, to jak, że tak powiem, ilu my potrzebujemy pracowników, audyty, wszystkie rzeczy związane z współpracą i dostajemy pakiet pracowników ochrony, panów od szlabanu. I teraz mamy sytuację tego typu, że cały ten aspekt musi być poprzedzony audytem bezpieczeństwa, który powie nam, co my potrzebujemy, czy to wewnętrznym, czy to zewnętrznym. I dochodzimy do punktu, kiedy zatrudniamy pracowników ochrony. Naszą wizytówkę, osoby, które pokazują wszystkim na zewnątrz, jaką my firmą jesteśmy. I tutaj muszę powiedzieć o jednej rzeczy, z którą ja się nie zgadzam, bo nie tak dawno byłem na konferencji, gdzie usłyszałem, że do branży security, do branży ochrony nie chcą przychodzić młodzi ludzie. A mamy problem z zatrudnieniem wykwalifikowanych pracowników. A ja się z tym nie zgadzam. Ja powiem dlaczego. Powiem dlaczego. Ponieważ to od Ciebie, ode mnie, od właścicielów firm zależy, jakich my pracowników zatrudnimy. Innymi słowy, jakich pracowników dostarczy nam firma ochrony. Bo jeżeli my będziemy na bazie budowania naszego systemu bezpieczeństwa mówić o tym, że my chcemy tanio i dobrze, a jeszcze na ogół szybko, to jest taki dowcip, że wybierz sobie dwa. Nie da się. Musimy zapłacić odpowiednią stawkę za odpowiedniego pracownika ochrony. A naprawdę jest w czym wybierać. Bo jest masa ludzi, którzy wcześniej poszli na emeryturę, które mają bardzo dobre predyspozycje do tej pracy. Mamy bardzo dużo młodych ludzi do 26 roku życia, którzy naprawdę chcą pracować i się uczyć, tylko chcą mieć ciekawą pracę, chcą mieć fajnego pracodawcę. Bo umówmy się, już mówiliśmy na ten temat, że to nie firma ochrony jest pracodawcą, tylko my jesteśmy pracodawcą i oni mają się identyfikować z nami, a nie z firmą ochrony, w której pracują. Taki outsourcing, tylko trochę pod innym brandem, nie? I to, co ja mówię, że jeżeli chcemy supermenów, to trzeba też zapłacić za to supermana. trzeba zapłacić za supermana. Jeżeli my chcemy mieć ochronę, to zapłacimy za ochronę. I tutaj jeszcze ważny jeden aspekt jest, o którym uważam się nie mówi. Jest kwestia tego typu, że chcę to ładnie słowami ubrać, żeby nikogo nie urazić. Kwestia PEFRON-u. To jest bardzo ważne. Ludzie z pewnymi dysfunkcjami powinni pracować. Natomiast my musimy się zastanowić jako osoby nadzorujące bezpieczeństwo, czy my chcemy ochronę na papierze, czy my chcemy ochronę taką właściwą. Bo oczywiście na takich posterunkach jak Pan na bramie, etc., gdzie nie jest to wymagające, bardzo dobrze sprawdzają się tacy ludzie. Dokładnie tak. Natomiast jeżeli my mamy na przykład osoby, które chodzą w patrol, osoby, które, że tak powiem, mają podjąć jakąś interwencję, no mogą mieć już problem. Czyli osoba, która zarządza bezpieczeństwem w firmie, musi mieć
wiedzę i świadomość tego, co ona chce. Ale to też wyjdzie tak de facto po audycie, o którym mówiłeś, że jeżeli wchodzimy na jakiś obiekt, to żeby go poznać, trzeba zidentyfikować te miejsca, w których ta ochrona jest potrzebna, zidentyfikować ryzyka i dobrać odpowiedni system ochrony. No, to jest mega istotne. Jeszcze do jednej rzeczy bym wrócił, bo niezależnie od tego, o jakim rodzaju ochrony mówimy, czy to jest ochrona fizyczna, czy to jest bezpieczeństwo IT, czy to jest bezpieczeństwo formalno-prawne, te wszystkie elementy tak de facto generują koszty dla firmy. One nie przynoszą zysku, ale to, co żeś powiedział, bardzo ważne jest to, aby to umieć sprzedać, w cudzysłowie, bo należy tak odwrócić sytuację, że zapewniając to bezpieczeństwo, bierzemy i dajemy pewność organizacji, że dane nie wyciągną, nikt nam czegoś nie ukradnie, nie wejdzie, etc., etc. Tych aspektów jest bardzo dużo. Jest bardzo dużo i ja wysnułem kiedyś taką teorię w takich kuluarowych naszych rozmowach, że osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo to musi być jeden z najlepszych PR-owców w firmie. Dlaczego? Ponieważ to jest koszt. To jest koszt, To niewątpliwie. jest koszt, który w większości branż nie generuje ci przychodu. Czy mówię o bezpieczeństwie, nie generuje przychodu. Natomiast, bo koszt nie generuje at all przychodu, tak? Żeby nie było. No, chyba, że to jest bodyguard. W każdym bądź razie jest kwestia tego typu, że musimy umieć sprzedać to, co robimy. Musimy poprzez narzędzia, które mamy, czyli analizę ryzyka, czyli audyt, czyli próby penetracyjne, poprzez jakieś testy, pokazać, że jeżeli coś się wydarzy, to skutki tego, co się wydarzy, Będą mogą być większe. nieporównywalnie większe, nawet bym powiedział katastrofalne, podług tego, co może się zdarzyć, ale mówimy tak bardzo górnolotnie. Przychodzi ci na obiekt człowiek z nożem. Nie tak dawno była taka sytuacja w Polsce. Dźgnął jednego człowieka, dźgnął drugiego człowieka i teraz mając, nie unikniesz tego. Nie wiesz, jak się zachowasz, nikt nie wie, jak się zachowasz, ale możesz przygotować pewne sposoby działania, które ułatwią reagowanie w takich sytuacjach. Bo to, że ktoś ucierpi, jeżeli ktoś przychodzi z zamiarem zrobienia komuś krzywdy, jest bardziej niż pewne. Ale ludzie muszą wiedzieć, jak się mają zachować. To jest bardzo prosty, przepraszam, może trochę brutalny przykład. Mamy alarm bombowy, to też zasłyszałem od jednego bardzo mądrego człowieka, którego staram się też śledzić. Jeżeli mamy alarm bombowy, czy alarm pożarowy w szkole i w piwnicy jest pan z nożem, jest alarm, to gdzie się dzieci, że tak powiem, ewakuują? No w dół. W dół, dokładnie. I nie mamy na przykład alarmu na alarm pożarowy versus alarm bombowy czy alarm napaści z nożem. A my tylko dosypujemy, że tak powiem, węgla do pieca wtedy, nie? Więc musimy przygotować odpowiednie zabezpieczenia, systemy, procedury, przetestować, żeby miało to wszystko ręce i nogi. No wszystko się też zbiega, tak jak sobie to składam, do kwestii szkoleń i podnoszenia świadomości wśród pracowników. Nie ma dobrego systemu bezpieczeństwa w jakiejkolwiek formie, w jakimkolwiek obszarze, jeżeli tej wiedzy nie będzie się przekazywało pracownikom. No, prosty przykład z takiego naprawdę pola, z którym każdy z nas się spotyka na co dzień. Kwestia phishingu, tak? I kwestia odebrania jakichkolwiek wiadomości, które są wiadomościami fałszywymi, co może skutkować mega katastrofalnymi rzeczami dla organizacji. Tutaj tak samo, niepodnoszenie świadomości, nieposiadanie tych procedur
jest katastrofalne nie tylko dla, to już bym powiedział bardziej, że nie tylko dla organizacji, ale dla zdrowia i życia, co jest wartością nadrzędną. Znaczy tak, tylko że żeby to wybrzmiało. Ja mogę mieć księgę procedur. Zgadza się. Co z tego? Dokładnie. Dlatego mówię, Świadomość. szkolenie, Tak świadomość, bo robienie dokumentacji jako takich pułkowników, że odkładamy na półkę i sobie leży, to nic nie da. No to procedury Świadomość, muszą szkolenia. żyć. Znaczy mamy na rynku bardzo dużo możliwości w zakresie czy to bezpieczeństwa informacji, czy to w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, czy zabezpieczeń technicznych. Mamy bardzo dużo możliwości. Już nie mówię o gamie produktów, która jest dostępna, ale mówię o wszystkich rzeczach związanych z systemami bezpieczeństwa, audytami, system TAPA, system ISO 28000, który się zmienił. Jest bardzo ciekawy. 27000. Wszystkie rzeczy związane z BCP. No, dokładnie teraz takie Jest tego, modne. Tak, jest tego mega dużo i to jest bardzo, bardzo ciekawy temat, który naprawdę, jeżeli my przeszkolimy i na przykład jesteśmy organizacją certyfikowaną na ISO 28000, które jest, uważam, stricte związane z tym bezpieczeństwem, albo z TAPą, to tam jest zapisane prosto. Każdy pracownik musi zostać przeszkolony. A jak zostanie przeszkolony, to po roku czy dwóch musi być znowu przeszkolony. I znowu. I to są jakieś narzędzia, które my mamy, a czy my będziemy tych pracowników szkolić co pół roku, co rok, co 2 lata, to już zależy od nas, od ludzi, z którymi pracujemy, od świadomości organizacji, dojrzałości organizacji, jakich pracowników ochrony mamy, jakich mamy menadżerów. Bo prawda jest taka, że, i to też może warto, żeby wybrzmiało, że czasami współpracujesz z menadżerami, którzy są świadomi tego, mówię o innych działach bezpieczeństwa, czyli mają ten security awareness, a są takich, u których musisz to zbudować. I teraz mówimy o świadomości, awarenessie, no, w zależności w jakiej branży pracujemy, natomiast Twoją rolą bezpiecznika, PR-owca jest tak sprzedawanie tych informacji, żeby było to sexy się mówi, nie? Tak, sexy. Dokładnie, wśród innych. I żeby ci inni chcieli, że tak powiem, z Tobą współpracować, bo jeżeli IT dyrektor, IT kierownik wie, że jeżeli ktoś mu wejdzie do serwerowni, to on ma się zgłosić do takiego i takiego człowieka, a jak ukradną nam transport, to my mamy, że tak powiem, takie i takie procedury, to cudownie ułatwia wszystkim pracę. Mamy sytuację tego typu, że mamy nakaz noszenia identyfikatorów na wierzchu, a ktoś nie ma identyfikatora, słuchaj stary, załóż. Albo kto ty jesteś, bo to też może być tak. Albo kto ty jesteś, dokładnie. Ja pamiętam taką z mojej praktyki bardzo fajną sytuację. W jednym z systemów jest tak zwana identyfikowalność. No i wymyśliliśmy sobie to, że będziemy mieli numerowane kamizelki z napisem na plecach. No i było wielkie oburzenie wśród pracowników. Było powiedziane, że wy nas znakujecie. No można sobie to wyobrazić. Tak, i zostało to wdrożone i w tym samym tygodniu wrócił do mnie inny kierownik, który mówi, bo zgłosił się do nas człowiek, który powiedział, że taki i taki numer to chodził bez safety bootów, a tamten to przechodził i ludzie zaczęli się, nie dość, że, bo ludzie się znają, ale ludzie przestali być anonimowi, co jest bardzo istotne w dziale bezpieczeństwa, tak? Ty musisz mieć identyfikowalność danego człowieka, nie? Jeżeli ludzie pomiędzy sobą na takich bardzo, bym powiedział, trywialnych rzeczach zaczynają się identyfikować i pilnować. Tak, no tutaj chodzi o to podnoszenie wiesz, bezpieczeństwa. i to jest ten awareness, który jest przenoszony, że tak powiem, w tych wszystkich szkoleniach, świadomościach, etc. I takie trywialne rzeczy to są najpiękniejsze rzeczy, które mogą być.
bo one pokazują, że jeżeli pracownik w takich bardzo prostych rzeczach jest w stanie zareagować, to jak coś się poważniejszego zadzieje, to też jest w stanie zareagować. A naprawdę no, były pożary, były napady z bronią, były jakieś próby dewastacji, etc. I dalej mamy tam człowieka. I to niekoniecznie musi być pracownik ochrony. To może być każdy inny pracownik w firmie. Od pana prezesa do Tak, dokładnie. pana najniżej, jak nazwijmy to, w strukturze organizacyjnej, tak? Więc to może każdy być eksponowany na takie aspekty, nie? Na takie czynniki zewnętrzne. No właśnie, tutaj mówisz o czynnikach zewnętrznych i teraz tak sobie łączę to z tymi szkoleniami, z tym, w jaki sposób podnosić wiedzę wśród pracowników. Czy nie uważasz, że robienie symulacji na przykład siłowego wejścia nie jest dobrym pomysłem po to, aby właśnie podnosić świadomość? Nie po to, aby kogoś złapać, złamać, żeby powiedzieć, że ty źle zrobiłeś, nie zadziałałeś w stosunku do tych procedur, które mamy wdrożone? Ja ci powiem tak. Ja jestem przeciwnikiem takich rzeczy. Ale powiem ci dlaczego. Bo uważam, że one są bardzo potrzebne. Ale bardzo dobrze powiedziałeś, bo w większości przypadków to jest po to robione, żeby komuś udowodnić, że coś nie działa. No właśnie, to jest kluczowe, żeby do tego nie doprowadzić. Tak. I teraz jest sytuacja tego typu. Jeżeli my przedstawimy to i nauczymy osoby, które mają to testować, że wy nie jesteście tu po to, żeby udowodnić komuś, że coś nie działa, tylko sprawdzić system i na potencjalnych błędach się uczyć, bo no nic nas nie uczy tak jak porażka. Dokładnie. Więc jeżeli my zbudujemy system szkolenia oparty o takie wytyczne, jak nie wytykamy sobie błędów, my nie wyciągamy konsekwencji z szkolenia, tak? Bo jak coś się zadzieje, to my możemy wyciągnąć konsekwencje. Ale jeżeli my się uczymy, coś trenujemy, No właśnie, to jest kluczowe. My się uczymy i Tak. to robimy po to, żeby się nauczyć. to nie możemy wyciągać konsekwencji, tak? Tylko my musimy się uczyć. I to my przede wszystkim jako kadra zarządzająca. No to nie jesteś przeciwnikiem. Tak? Ja jeszcze raz powiem, ja jestem przeciwnikiem, bo w większości przypadków jest to wykorzystywane jako pokazanie, że coś nie działa. No ja rozumiem. Ale jeżeli my wykorzystamy to jako trening, to tak, to róbmy to. Wszystkie rzeczy związane z alarmy pożarowe. Dokładnie tak. No właśnie to jest ten przykład. Alarm pożarowy i jeżeli my nie zrobimy tego tak, że raz na 2 lata, raz na rok my musimy coś zrobić, tylko my podejdziemy do tego wcześniej. Porozumiemy się z działem BHP, z działem ochrony przeciwpożarowej. Przecież możemy skreować bardzo fajny scenariusz. No zdecydowanie tak. I w zeszłym roku, chyba w zeszłym roku, byłem na takiej symulacji, gdzie jeden z pracowników miał stracić przytomność w czasie ewakuacji. No i on stracił tą przytomność. Znaczy, udawał, że stracił przytomność, nie? Ale stracił przytomność i ta osoba leżała, a ludzie się ewakuowali. I ewakuowała się jedna, druga, trzecia, piąta, dziesiąta. Znieczulica. Aż w pewnym momencie zatrzymał się człowiek. Hello. Nie? Oczywiście w kwestiach symulacji. Nie? I zaczęło się kotłować ta machina. Nie? I teraz centrum logistyczne. Mamy osobę, gdzie mamy drzwi ewakuacyjne. Jedna osoba mdleje, wszyscy się ewakuują. Wchodzi grupa ratownicza, nasza wewnętrzna na początku, wyciąga taką osobę i kwestia liczenia. Bo przy pożarze to są takie systemy, że drzwi się otwierają i na przykład jest dostęp do biur, dostęp do serwerowni, dostęp do innych pomieszczeń bardzo
newralgicznych, bym powiedział. No to wynika tak de facto z przepisów pożarowych, że to musi zadziałać. Kontrola dostępu musi w określony sposób zadziałać. No oczywiście, że musi i bardzo dobrze, Tylko Ale- trzeba ale to też trzeba zabezpieczyć to działanie, dokładnie i tutaj żeby- mówimy znowu o bezpieczeństwie. żeby ktoś ci nie chciał wejść, bo smartfony ma każdy dzisiaj z aparatem. Zrobienie zdjęcia to jest ułamek sekundy i to w rozdzielczości no nie kalkulatorowej, więc musimy zabezpieczyć to. Róbmy takie szkolenia, szkolmy. Korzystajmy z firm zewnętrznych, które potrafią świetnie inscenizować takie sytuacje, zrobią nam wszystko, łącznie z aktorami i to nie musimy zapłacić miliony monet za to. Korzystajmy ze współpracy pomiędzy działami, korzystajmy z współpracy pomiędzy firmami. Firmami. Róbmy benchmarking, róbmy na zasadzie, słuchaj, ja potrzebuję od Ciebie pomocy, ja Tobie też pomogę. I róbmy fajne rzeczy, szkolmy ludzi, bo to jak my wyszkolimy tych ludzi, to oni później nam oddadzą. Od pana na bramie Tak. do, że tak powiem, pana prezesa, nie? A teraz tak troszeczkę przeskakując, bo mówiliśmy sporo na temat właśnie sposobów wejść, kontroli dostępu, tego co się dzieje, w jaki sposób kontrola dostępu może zadziałać w sytuacjach awaryjnych. A jaką rolę Twoim zdaniem spełnia monitoring wizyjny? To jest ta trzecia ręka dla pracownika ochrony, czy to jest zupełnie system poboczny? To jest czwarta ręka, bym powiedział, dla naszego prezesa. I dla każdego innego. Znaczy ja mówię Okej. naszego w sensie każdego prezesa, tak? Ponieważ wyróżniamy 3 systemy bezpieczeństwa. Może ważne, żeby tutaj Tak wybrzmiało. zgrupować Kontrola je. dostępu, telewizja przemysłowa, CCTV, monitoring po prostu i system włamania i napadu, czyli alarmówka, jak zwał, tak zwał. I teraz każdy z tych systemów sam, może poza monitoringiem jest fajny, natomiast tak, jeżeli my mamy indywiduum jakieś, które idzie, a nie możemy tego zmeczować z czymś innym, na przykład z systemem kontroli dostępu, że wiemy, że Kowalski, Iksiński i Y-kowski wchodzili i o tej porze wchodził Y-kowski, to na monitoringu to jest ta osoba, czyli identyfikowalność. Jeżeli mamy system włamaniowy, to my byśmy chcieli wiedzieć, kto nam wszedł na obiekt. Okej, może być to włamanie, wtedy nie będziemy wiedzieć, kto tam wszedł, no ale wtedy to możemy już bezpośrednio zgłaszać do odpowiednich służb, etc. Ale byśmy chcieli widzieć to, nie? Bo my wiemy, że ktoś wszedł. Ale gdzie on teraz jest? Ale gdzie on teraz jest? Dokładnie. I do tego nam jest potrzebny monitoring. Więc to taka fajna triada się robi, nie? I pytałeś o monitoring. Tak, to jest bardzo ważne narzędzie. To jest, myślę, jedno z ważniejszych narzędzi, którym dysponuje bezpieczeństwo. I znowu, współpraca. Ponieważ to też w zależności od tego, jak w firmie jest system monitoringu zbudowany. Spotkałem się z różnym podejściem. Natomiast uważam, żeby to był całościowo zbudowany. Czyli idziemy do, już o którym mówiliśmy tutaj, kierownika BHP-u, do kierownika IT, do kierownika HR-u, my jako kierownik bezpieczeństwa, do właściciela firmy, GM-a, prezesa, nazwijmy jak zwał, tak zwał, do gościa od jakości i ustalamy plan działania. Jeżeli nowy stawiamy site, czy nowy obiekt, natomiast jeżeli my wchodzimy, to my robimy audyt, patrzymy co jest gdzie i wtedy mówimy, słuchajcie, te kamery to nie są po to, żeby one były. My płacimy odpowiednie pieniążki za to, one muszą nam coś oddać. I to nie chodzi o to, żebyśmy pilnowali ludzi, którzy by nie kradli, bo ja daleki jestem od tego na przykład, tak? Tylko mamy kamery, które na ciągach komunikacyjnych czy na klatkach schodowych patrzą nam, żeby było bezpiecznie. A jeżeli już się coś stanie, to żebyśmy mogli w miarę szybko zareagować. Do tego też jeszcze myślę, że przejdziemy. Później mamy kamery na halach produkcyjnych, które patrzą nam, jak
działa produkcja, jak ludzie się zachowują, czy nie ma sytuacji niebezpiecznych, czy nie ma sytuacji kradzieżowych, czy nie ma tak zwanego workplace violence, czyli przemocy w miejscu pracy, bo to nawet jeżeli my teraz rozmawiamy i nie było głosu i możemy się do siebie cudownie uśmiechać, Tak, a mówić mało parlamentarne rzeczy i wiesz, o co chodzi, ale to widzisz, że jest jakaś interakcja pomiędzy pracownikami, tak jak teraz pomiędzy nami. Tak. I te kamery są kluczowe przy na przykład reklamacjach, Zgadzam się. przy jakości, przy BHP-ie, przy naszych bezpieczeństwa rzeczach, wjazdy, wyjazdy, wejścia, wyjścia. Podstawowe. Kwestie kradzieżowe. Bardzo często wśród znajomych słyszę, że zdarzają się sytuacje na przykład kradzieży z maszyn vendingowych. I tutaj powstaje pytanie, bo maszyny vendingowe na ogół są na stołówce. No tak. I czy my możemy te kamery, czy nie możemy tych kamer? Ja uważam, że możemy. Jeżeli dobrze się ją ustawi, Po pierwsze, a po drugie, my chronimy mienie powierzone. I wtedy my możemy użyć tego. Na przykład serwerownia. Może być kamera, czy nie może? Ja uważam, że może być. Nawet bym powiedział, nie jedna. nie jedna. Tak jak nie dokładnie jeden tak. klimatyzator. I na przykład, biorąc pod uwagę systemy, to jeżeli mamy drzwi od serwerowni, to ja jestem zwolennikiem, żeby ta serwerownia nigdy nie była na poziomie 0. Mówię o parterze. Jeżeli jest na pierwszym piętrze, to mimo wszystko, żeby była trochę wyżej niż podłoga, czyli była jakaś tam podłoga techniczna. No drzwi oczywiście, żeby były odpowiednie. Już nie będziemy tutaj mówić jakiej klasy, Jakiej etc. klasy Natomiast kontrola dostępu, ja jestem akurat przeciwnikiem biometrii, ale co najmniej z Dwufaktorowa. dwuetapowa. Czujka pirowska lub jakaś inna i do tego 2 kamerki, co najmniej. Jedna w środku, która patrzy na wejście i druga na zewnątrz, która patrzy na wejście do serwerowni. I pytasz, czy są potrzebne? No, duże firmy bez kamer nie działają, uważam. Znaczy, znam firmy, które działają, natomiast, no, może inaczej, znałem firmy, które nie działają bez kamer. W dzisiejszych czasach monitoring, systemy bezpieczeństwa, no to jest bezpieczeństwo twoje, moje, naszego szefa naszego szefa, etc. Tak, tak. Ale też pracowników, tak? I tutaj tak de facto zatoczyliśmy koło, no bo właśnie dotknęliśmy tej ochrony fizycznej w styku z serwerownią. Tak jak powiedziałeś, ochrona fizyczna to nie tylko jest ten człowiek na bramie, ale on wchodzi do firmy, on tak de facto musi być w firmie. Ochrona fizyczna to nie tylko jest osoba, ale to są też systemy. I te procedury, systemy, ta triada, o której żeś mówił, jeśli chodzi o taki trójpodział informacyjny, jeśli chodzi o te systemy włamania i napadu. Do tego można oczywiście dodawać jakieś dodatkowe elementy typu systemy bezpiecznego budynku, systemy pożarowe w kwestii informacyjnej, systemy kontrolowania wejścia już do stref takich stricte bezpiecznych w dużych serwerowniach, gdzie to mamy do czynienia z dodatkowymi wymogami z tytułu bezpieczeństwa. Dojście tak de facto do pomieszczeń typu kancelarie tajne, tam też są zupełnie inne systemy bezpieczeństwa. Więc tak naprawdę potwierdza się to, że ta ochrona fizyczna to jest ten jeden z czynników bezpieczeństwa informacji. I tutaj no musimy chronić. A teraz od drugiej strony, jak ochrona fizyczna może audytować coś, co się dzieje u pracodawcy? Co ona może wykonywać, jakich czynności z Twojego doświadczenia ochrona fizyczna w tym obszarze dokonuje? Znaczy, ja powiem dosyć brutalnie, wszystko. Dlaczego tak mówię? Znaczy, my poruszamy się w kategorii biznesu.
biznes to są zasoby, którymi dysponujemy. I teraz ja uważam, że pracownicy ochrony to są osoby szczególnego zaufania w firmie. Są takie osoby jak HR-owcy, jak BHP-owcy i pracownicy bezpieczeństwa. I teraz spotkałem się z różnym jakby podejściem do tej sytuacji, ale takie najprostsze. W momencie, kiedy jest w dziale IT jedna osoba i na przykład ma 2 prace zlecone. Musi być w serwerowni i musi być u siebie w biurze. I masz system bezpieczeństwa. I jest jedna osoba do 2 wizyt. No i teraz kogo poprosisz? Kierownika BHP-u, który jest sam na przykład na zmianie, albo specjalisty do spraw jakości, albo kogokolwiek innego, a masz na przykład do dyspozycji 2, 3, 4 ochroniarzy. I to też w zależności od tego, jak sobie zbudujesz system, tak? Tak, no to jest wszystko uzależnione I teraz od ty tego. musisz mieć na przykład na tyle zaufania do pracowników działu bezpieczeństwa, że mówisz tak, no ja mam komputer, mam jakieś dokumenty u siebie w biurze, ale jest serwerownia, tak? No ale ja muszę pracować na komputerze tutaj z tym człowiekiem, no ale serwerownia. Dzwonisz do działu bezpieczeństwa i mówisz, słuchajcie, poprosiłbym o asystę osobistą, zdalną, różne formy są. Tak. Dla pracownika w takich i w takich. I teraz jest w zależności od tego, jak masz relacje w firmie, jak to wygląda, dostajesz taką asystę lub nie, no bo to są resursy, którymi wszyscy dysponujemy, nie? Tak. No ale masz tą możliwość poproszenia osoby zaufanej, żeby poszła i wiesz, że on będzie patrzył, żeby tam, nie wiem, kabelek, coś nie było wciśnięte w jakiś port, etc., nie? Więc ta ochrona fizyczna, no jest, bym powiedział, jednym z bardziej kluczowych aspektów w bezpieczeństwie informacji, nie? Ponieważ no to w dzisiejszych czasach no, twoje bezpieczeństwo informacji może być na kanwie IT, bym powiedział to tak, na kanwie Poniekąd też. fizycznej albo na kanwie dokumentacyjno-prawnej, nazwijmy to, No to tak? właśnie ten taki czwórpodział Dokładnie. tego I teraz, bezpieczeństwa informacji. dokładnie. I teraz, no jeżeli człowiek ci nie wejdzie niepożądany, albo będzie to bardzo mocno no, utrudnione, tak, to ten poziom ryzyka możesz mitygować, nie? To jest kluczowe. No, mitygacja ryzyka i sama w ogóle ocena ryzyka w jakimkolwiek aspekcie. Nie ukrywam, że ja bardziej zbliżam się do tego bezpieczeństwa IT i z tym na co dzień mam więcej do czynienia. Samo właśnie to, co powiedziałeś, sama kwestia szkoleń, sama kwestia przekazywania informacji, to jest jedna rzecz, a z drugiej strony mamy do czynienia z pewnego rodzaju politykami. Kwestie związane na przykład z taką polityką kluczy czy polityką dostępów. Za dostępy odpowiadają nie tylko klucze fizyczne, no ale mamy też dodatkowo całe systemy związane z inteligentnymi budynkami, systemy kontroli dostępu. Jak Twoim zdaniem powinna wyglądać taka najlepsza polityka w cudzysłowie kluczy? Kto powinien za nią odpowiadać, a kto wykonywać W świecie idealnym. w świecie idealnym? Brak kluczy, wszystkie przejścia otwarte i świadomość ludzi taka, żeby wiedzieli, że gdzie nie mają wchodzić. No dobrze, no to teraz Nie, przechodzimy. żartuję do naszych realiów, ale słuchaj, mamy politykę, mówiliśmy na samym początku o tym, mamy politykę kluczy, mamy procedury, mamy kontrolę dostępu, świetną, najlepszej klasy. I mamy ludzi, i teraz możemy mieć ludzi, którzy są wysoce świadomi tego, jakie są zasady w firmie, i mamy ludzi, którzy są nieświadomi. I teraz ludzie, którzy są wysoce świadomi, będą umieli korzystać z tych 3 wcześniej wymienionych faktorów, i mamy ludzi, którzy są nieświadomi i oni mogą nie umieć korzystać z tego. Bo teraz co z tego, że my mamy cudowną politykę kluczy, jak na przykład
klucz od serwerowni leży w pudełku typu zbij szybka po lewej albo prawej stronie od serwerowni. No To okej, się nie zadzieje. może coś takiego hipotetycznie być, tylko świadomość ludzi musi być tak wysoka, sposób induction treningów, wiesz, tych wszystkich rzeczy związanych na początku, że no ale nie żyjemy w świecie idealnym. Nie żyjemy w świecie idealnym. To, o czym teraz żeś powiedział, to mi przypomina jedną taką sytuację, gdzie właśnie wychodzimy z domu i zostawiamy klucze dla naszych pociech. Klucz jest pod wycieraczką. W świecie idealnym da radę to ograć, natomiast w korporacjach, w firmach, w jakichkolwiek biznesach kluczowe jest chyba to, żeby te procedury polityki nie były tylko napisane. I znowu wracamy do tych pułkowników. Tak. Raczej ja powiem Ci tak. Z mojego doświadczenia dwa aspekty. Świadomość korporacji, świadomość firmy, świadomość przedsiębiorstwa to jest jedno i świadomość potencjalnych Twoich klientów to jest drugie. To też I teraz ma tak, znaczenie. jeżeli Ty możesz być super świadomą firmą, możesz być top one w swojej klasie i dziedzinie i mieć świetne polityki bezpieczeństwa, ale może przyjść klient, który nic nie wymaga poza tym, żeby się wszystko zgadzało. No A tak. może Ci przyjść klient, który mówi, masz mieć tak, skonstruowane. Daje Ci gotowy przepis na system bezpieczeństwa, który on chciałby, żeby u Ciebie był, bo będzie u Ciebie produkował coś, usługę kupował, etc., nie? No tutaj mamy, sorry, że wchodzę Ci w zdanie, tutaj mamy znowu do czynienia właśnie z audytami, tylko z audytami tymi zewnętrznymi. W jaki sposób się audytuje tych kontrahentów. Tak. W jaki sposób przeprowadza się analizę. Znowu dotykamy analizy ryzyka, tak? No bo to... Znaczy, to są naczynia połączone. No. Znaczy, ciężko jest, uważam, funkcjonować na kanwie bezpieczeństwa, nie będąc świadomym czynników, które wpływają na to Twoje bezpieczeństwo, tak? I ja jeszcze pozwolę sobie wrócić trochę o tych wymaganiach, nie? I możesz mieć świetne rzeczy. Może być Word top one class, nie? Natomiast jeżeli przyjdzie Ci klient i on nic nie wymaga i powie Ci, a koszty bezpieczeństwa u Was to są takie duże? Ale dlaczego? Ja się z tym nie zgadzam. I teraz pytanie jest inne. Czy my chcemy w swoim portfolio takich klientów? Tak? Albo czy mamy na tyle sprawnych sprzedażowców, żeby powiedzieli tak, bo to będzie bezpieczeństwo wasze. Musicie być świadomi, że w dzisiejszych czasach nic nie kosztuje tyle, co utrata reputacji. No to jest znowu jedna z kluczowych rzeczy. To może do tego za chwilę wrócimy, bo teraz chciałbym poruszyć jedną kwestię. Co w momencie, kiedy się już zadzieje zła rzecz, jak powinna zareagować ta ochrona fizyczna, jakie ma możliwości i czego ona może dokonać? Czy też idziemy w kierunku procedur, czy idziemy w kierunku, bo tak mi się wydaje i ja tak reaguję i ja zatrzymuję, albo ja informuję, kogo popadnie. Zdrowy rozsądek. No i tak, To chciałem jest, to usłyszeć. raczej zdrowy rozsądek to jest coś, czego myślę, że ciężko jest się nauczyć. Można próbować. Natomiast ten zdrowy rozsądek musi mieć narzędzia. I teraz Dokładnie. narzędzia tego zdrowego rozsądku to jest dobrze napisana polityka bezpieczeństwa. I my musimy dostarczyć te narzędzia, nie? My musimy dać możliwość reakcji. Ja pamiętam w swoim doświadczeniu coś, co myślę tutaj będzie kluczowe. Miałem pracownika ochrony, który dostał pakiet szkoleń. Była to mała osoba, kobieta, która mnie zadziwiła swoim zachowaniem. Trywialna sprawa. Ktoś dokonał aktu dewastacji na terenie zewnętrznym. I ta osoba nie rzuciła się na tego człowieka. On był postawny, pod wpływem alkoholu.
nie rzuciła się, tylko zrobiła jedną podstawową rzecz. Na bazie szkoleń, które dostała, zadzwoniła po grupę interwencyjną, dała znać drugiej osobie na zmianie, ten gościu oddalił się, a ona wzięła radio, zadzwoniła na stację monitorowania alarmów i mówi: słuchajcie, ja zgłaszałam wam, jestem w okolicy iluś tam metrów od tego człowieka, może być agresywny, jest najprawdopodobniej pod wpływem alkoholu, znajduje się na takiej ulicy. Chciałabym być z wami w kontakcie. Grupa interwencyjna po jakimś czasie podjechała, ta osoba była bezpieczna, osoba, która dokonała dewastacji, została ujęta i jest takie do tej pory u mnie wow, nie? Jak szkolenia, jak ten feeling danej osoby i osoby niepozornej, tak bym to określił, bo to naprawdę była drobna kobieta, która nie była typem hollywoodzkiego ochroniarza, tak? Ale jej mocą była głowa. Wiedziała, umiała się zachować i to jest odpowiedź właśnie na twoje pytanie, że pracownik ochrony może bardzo dużo, może poruszać się w ramach prawa, czyli ustawy o ochronie osób i mienia, jeżeli mamy koncesjonowanego dostawcę. Mamy do dyspozycji grupy interwencyjne z środkami przymusu bezpośredniego, etc. I mamy do dyspozycji służby. I teraz tutaj bardzo uważam ważny aspekt. My dla służb nie możemy być anonimowi. My jako firmy, my jako bezpiecznicy, my jako nasze otoczenie, my nie możemy być anonimowi. My powinniśmy utrzymywać relacje. Powinniśmy wiedzieć, do kogo możemy się zgłosić w naszym rejonie. Jeżeli, nie wiem, pracujemy na terenie jakiegoś tam województwa, regionu, powiatu, dzielnicy, rewiru, to my powinniśmy wiedzieć, że naszym dzielnicowym jest taka i taka osoba. Nasze, nie wiem, nazwijmy to w przypadkach kryminalnych, możemy się zgłosić tu i tu. Że pracownicy ochrony muszą wiedzieć, że to tak zwany first line, first report, nie? Oni są na pierwszej linii. Oni muszą wiedzieć, do kogo mają zaraportować. Nie mówię o raporcie, bo może to źle brzmi, w sensie takim, że napiszą, etc., tylko muszą wiedzieć, zadziała się sytuacja A, dzwonimy. No to jest właśnie to kluczowe, żeby ten pracownik, w moim odczuciu, w pierwszym momencie działania wiedział, do kogo się zgłosić. My nie możemy tych ludzi przebodźcować, bo ja się spotkałem w swoich audytach z takimi, że pracownik ochrony w momencie, kiedy, to było lata temu, ale było, pracownik ochrony, który zauważy kradzież, to on musi zrobić raz, dwa, trzy, cztery, 5, 55, 60 i teraz masz taki sposób postępowania, a ty się gubisz przy pierwszej dziesiątce. W sytuacji niestresowej, tylko czytając to. A ten gościu jest w sytuacji stresowej, bo on widzi, że ktoś coś kradnie na przykład, albo ktoś się włamuje, albo cokolwiek innego. No. I jest sytuacja tego typu, że to musi być proste. Widzę, reaguję, mam listę 3 telefonów, cudowna rzecz, smartfon, przycisk SOS. Pod przyciskiem SOS niech będzie kierownik do spraw bezpieczeństwa. Koordynator, kierownik. Koordynator, tak. Dokładnie. Słuchaj, taka i taka sprawa. A propos jeszcze jak smartfonów jesteśmy, też często się spotykam w centrach logistycznych, kwestia obcokrajowców, którzy pojawiają się, czy to z dostawami, czy to etc. I to było parę lat temu. Przychodzą pracownicy ochrony i mówią: Panie Marcinie, mamy taki problem. My się nie potrafimy dogadać. Co z tego, że my mamy piękną tablicę, czego wolno, czego nie wolno w języku polskim. No i pan Marcin mówi: Przetłumaczmy. No ale co przetłumaczyć? Na angielski? Tylko? A przyjedzie ktoś z innego kraju? I człowiek zaczął rozmawiać.
I zrobiliśmy piękną tablicę z piktogramami. Myślę, że uniwersalne. Ale jeszcze, o co chciałem powiedzieć przy okazji smartfonów, nie bójmy się wykorzystywać technologii. Mamy narzędzia, na przykład tłumacz jednej bardzo ważnej, dużego gracza na rynku, Tak. gdzie możesz powiedzieć, co ty chcesz powiedzieć. On to zapisze, tłumacz i odegra w języku zrozumiałym tak. dla drugiej osoby. Proste, koszt zero. No bo w dzisiejszych czasach wszyscy mają telefon i uczulam, pracownicy ochrony też powinni mieć telefony nie prywatne, Nie tylko prywatne, służbowe Tak, tak. i wykorzystywane do celów służbowych z internetem. Z internetu. To już nie są miliony monet w dzisiejszych czasach. Nie, no dokładnie. A tak. spotykam się jeszcze z takimi sytuacjami, że pracownik ochrony ma telefon swój i wykorzystuje go do celów prywatnych. O, swój to może. Przepraszam, do celów służbowych. Tak. Wiesz, o co chodzi? Nie, dostarczmy tym ludziom narzędzia. To znaczy, One nie kosztują milionów monet, to nie jest system monitoringu, to są proste narzędzia. Cudownie oni nam oddadzą to. i to Nie nie działa. musi być jakiejś topowej marki, jakiś super topowy telefon. Dla nich najważniejsze jest to, żeby było to Użyteczne. połączenie z internetem, no i żeby ta bateria na długo starczała, bo I jeszcze to jedno, jest że jak potrzebne. nie daj Boże wypadnie im z ręki, to żeby oni nie płakali za przeproszeniem, że będą musieli miliony monet komuś oddawać. Dokładnie tak. Nie, to jest wasze narzędzie pracy. Narzędzia pracy się niszczą. Okej, to może tak na zakończenie. W jaki sposób byś przekonał pracodawcę do tego, aby zapłacił za ochronę? Możemy to rozwiązać bardzo krótko. Wartość dodana dla przedsiębiorstwa poprzez systemy, poprzez procedury i poprzez budowanie świadomości. To, że on może spać spokojnie, co jest myślę bardzo ważne w dzisiejszych czasach i ma ludzi, którzy w każdym momencie jego działalności biznesowej będą w stanie mu pomóc, doradzić i zabezpieczyć interesy jego i firmy. Okej, no to mnie przekonuje. Słuchaj, bardzo Ci dziękuję za wizytę, za tą dawkę wiedzy i Jak będę mógł pomóc, zawsze do usług. i Dziękuję. bezpieczności.